Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o sytuacji na frontach Ukrainy. Co się dzieje, co zmieniło się w ostatnim czasie. Rozmowy pokojowe są prowadzone, ale zdaje się, że do osiągnięcia jakiegokolwiek efektu jeszcze daleko. Tymczasem walki trwają. Co się dzieje? Za chwilę usłyszymy. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom. To dzięki Państwu ten program istnieje i jest niezależny. Zachęcam do dołączenia do tego grona. Można to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Tam jest mój profil, możecie Państwo wejść i wesprzeć Układ Otwarty. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Pan generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Witam państwa, witam pana i państwa też z ważnego miejsca, również ze względów bezpieczeństwa i historycznego, z Helu. Jestem na Helu w tej chwili, tutaj bardzo blisko portu, bo za chwilę, dosłownie za chwilę, kiedy to nagrywamy, a nagrywamy to w piątek o 14:30, wpłynie Zawisza Czarny, a na Zawiszy Czarnym absolwenci Szkoły Przywództwa, w której również pan generał się pojawia jako wykładowca, i odbyli oni rejs pod tytułem Między NATO a Rosją. Pływali przez tydzień i również dyskutowali o bezpieczeństwie, mieli wykłady i zajęcia na morzu. Także bardzo ciekawie, za chwilę się z nimi spotkam. Pływał z nimi Marek Magierowski, który między innymi miał wykłady, ale też przed wypłynięciem spotkali się z rektorem Akademii Marynarki Wojennej, który miał z nimi wykład. Dużo się działo, ale to tylko taka zapowiedź, a porozmawiajmy o tym, co się działo na frontach Ukrainy. Panie Igorze, zanim zacznę mówić o tym, co się dzieje na frontach Ukrainy, to tylko nawiążę do Zawiszy Czarnego. Szkuner szachslowy Famarie, na nim, panie Igorze, w latach 70. ja pływałem. Jako adept kołobrzyskiej szkółki żeglarskiej w latach 72-73 ja na tym szkunerze szachslowym odbyłem cztery rejsy po Bałtyku, po Morzu Północnym. Także ja znam Zawiszę Czarnego bardzo dobrze. Dostałem tam mocno w kość jako jeszcze uczeń liceum, bo wtedy właśnie zostałem zakwalifikowany jako kursant na Zawiszy Czarnego. To tak przy okazji. To za chwilę przekażę to słuchaczom i tym, którzy dopłyną, bo oni właśnie dobijają do brzegu i po naszej rozmowie idę się z nimi spotkać. Im to wszystkim przekażę. Też od przecież żeglarza, który pływał na Zawiszy Czarnym. I tam się nauczyłem, panie Igorze, obierać ziemniaki i skrobać marchewkę. Przy okazji. Zaraz im to wszystko przekażę. Bo tam są słuchacze też tegorocznej edycji i absolwenci poprzednich, a przy okazji to dla wszystkich państwa, kto byłby zainteresowany, wejdźcie na stronę Szkoła Przywództwa. Za chwilę rozpocznie się rekrutacja do następnej edycji, więc możecie się zapisać. Wspaniała przygoda, wspaniały szkuner, także ja przeżyłem na nim wiele bardzo miłych wrażeń, ale w pamięci zostało tylko to, co było najpiękniejsze, a to, że trzeba było szorować pokład i wiele innych, robić mniej przyjemnych rzeczy, to uszło w pamięci. Piękna przygoda, namawiam. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje na Ukrainie. Tak. Na Ukrainie w tej chwili sytuacja, można by powiedzieć, jest na froncie stabilną. Mimo tego, że zaczęła się wiosna, żadna ze stron w tej chwili nie prowadzi żadnych działań ofensywnych. Obie strony próbują
prowadzić działania nieofensywne, ale kontrataki na poziomie grup bojowych. To są małe grupy bojowe rzędu kilku wozów bojowych i do kompanii piechoty maksymalnie, nie więcej. W zasadzie to są tak jakby 3 typy operacji. Pierwsza operacja to jest to uderzenia głębokie, które prowadzą Rosjanie na infrastrukturę krytyczną, energetyczną Ukrainy. Niezależnie od tego, co miało być przedmiotem negocjacji i rozmów, Rosjanie nie dotrzymują żadnych słów, żadnych zobowiązań, walą jak szaleni, co tylko mogą walić. To jeżeli chodzi o tą pierwszy rodzaj operacji. Druga to dzieje się na froncie biłgorodzko-kurskim, gdzie grupy bojowe armii ukraińskiej próbują wedrzeć się w głąb terytorium obwodu kurskiego i białgorodzkiego głównie. Rosjanie, pomni doświadczeń z poprzedniego roku, z sierpnia, kiedy włamali się Ukraińcy w głąb obwodu kurskiego, w tej chwili niszczą wszystkie drogi, mosty, przeprawy, które pozwoliłyby Ukraińcom pokonać granicę rosyjsko-ukraińską i wejść w głąb terytorium głównie obwodu białgorodzkiego, bo tam idzie główny wysiłek armii ukraińskiej i Rosjanie uderzają głównie lotnictwem na przeprawy drogi, którymi miałyby się poruszać oddziały grupy bojowe armii ukraińskiej, które szukają swojej szansy, podobnie jak to było w sierpniu ubiegłego roku, ale jednocześnie Rosjanie wykonują duże ilości uderzeń lotnictwem na miejscowości przygraniczne w obwodzie sumskim i czerniachowskim, niszcząc miasta, niszcząc infrastrukturę tych miast, zabijając ludzi, raniąc ludzi. To są, tak jakby można powiedzieć, uderzenia prewencyjne, które mają uniemożliwić armii ukraińskiej wejście z terytorium obwodu czerniachowskiego, sumskiego na terytorium Rosji. Kwestia trzecia to to, co się dzieje wzdłuż linii frontu na wschód, czyli począwszy od obwodu charkowskiego, kończywszy na chersońskim. Na wszystkich odcinkach frontu praktycznie Rosjanie prowadzą działania zaczepne, też grupami taktycznymi, niedużymi, 3-4 wozy do 50-60 żołnierzy, którzy atakują pozycje ukraińskie. To są działania o charakterze nękającym, być może na ich poszukiwaniu słabych miejsc w ugrupowaniu armii ukraińskiej. I to dzieje się w rejonie Kupiańska, znanego nam Kupiańska, rzekę Oską, gdzie się Rosjanie przeprawili i trzymają te przeprawy, moim zdaniem, w oczekiwaniu na to, że będą kiedyś mogli uderzyć dalej na Charków. Na kierunku umańskim podobna sytuacja, w kierunku kramatorskim, pokrowskim, na Zaporożu podobnie się dzieje. Próbują atakować grupami, które angażują obronę ukraińską. Moim zdaniem, w przekonaniu Rosjanie prowadzą te działania w poszukiwaniu słabych miejsc w ugrupowaniu obronnym armii ukraińskiej, choć moim zdaniem Ukraińcy mieli czas na to, żeby się do tej obrony dobrze przygotować i dobrze tę obronę trzymają. Zatem Rosjanie nie mają żadnych postępów na froncie, takich, o których by warto było mówić, bo przesunięcie linii frontu o kilkadziesiąt metrów w tej chwili nie stanowi żadnego zjawiska w skali, które mogłoby powodować jakąkolwiek zmianę sytuacji na froncie. Oczywiście trwa wymiana ognia artylerii, uderzenia głównie dronów i tutaj to jest tylko kolejne potwierdzenie, że drony zdominowały pole walki i obie strony używają dronów, przy czym Ukraińcy są sprawniejsi moim zdaniem, bo niszczą Rosjanom sprzęt bojowy blisko linii frontu. Czołgi, bojowe wozy piechoty, niszczą im haubice na stanowiskach ogniowych, prowadzą doskonałe rozpoznanie i dzięki temu małymi dronami, można powiedzieć wielkości 2 pięści, uderzają na te stanowiska ogniowe czy bojowe i niszczą sprzęt armii rosyjskiej. Bardzo skuteczne małe drony, które mają niezwykle duże możliwości, okazuje się, do niszczenia tego sprzętu. Rosjanie również w odpowiedzi atakują, ale Rosjanie głównie skupiają się na wykorzystaniu dronów większych, które wykonują uderzenia na większe obiekty. To się może wydarzyć. Rosjanie gromadzą siły i środki na kierunku południowym, bo to, co się dzieje na północy, jeżeli chodzi o działania armii rosyjskiej, tam jest dużo, moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem, działań maskujących, które mają przykryć ich zamiary, ale zamiary dotyczące prowadzenia działań na kierunku południowym.
I moim zdaniem to, co się dzieje na kierunku południowym, tam się pojawiły dwie nowe dywizje 18 nowej armii, które moim zdaniem są na tyle dobrze przygotowane, że mogą prowadzić operację zaczepną albo w kierunku na Zaporoże, albo w kierunku na południe od Zbronika Kachowskiego na przeprawę na Dnieprze. Mówi pan o rosyjskich oddziałach. Tak, o rosyjskich oddziałach, tak. Mówię o Rosjanach. Rosjanie moim zdaniem nie zrezygnowali ze zamiaru strategicznego, jakim było niegdyś, jeszcze lat temu 2, uderzenie wzdłuż brzegu Morza Czarnego. Sforsowali wtedy, przecież pamięta pan, Dniepr, podeszli pod Mikołajów i Cherson przecież opanowali. W nadziei na to, że uda im się przez limany Bochu przejść i pójść pod Odessę. Szczęśliwie na limanach Bochu udało się Ukraińcom działania zaczepne armii rosyjskiej zatrzymać. Moim zdaniem Rosjanie nie zrezygnowali z zamiaru strategicznego, jaki w mojej opinii jest odcięcie za wszelką cenę Ukrainy od Morza Czarnego. I temu ma służyć ta operacja, która moim zdaniem jest przygotowana na południu, po to, żeby pokonać Dniepr, rozbić wojska ukraińskie na zachodnim brzegu rzeki Dniepr, opanować Mikołajów, pójść na Odessę i dojść aż do granicy z Mołdawią, do Naddniestrza i nie wykluczam zajęcia Mołdawii, gdzie mają wielu Rosjanie swoich zwolenników. Zatem dojście wzdłuż brzegu Morza Czarnego aż do granicy z Rumunią praktycznie. Czyli to jest taka operacja wielkoskalowa, która moim zdaniem jest zamiarem strategicznym Rosjan i tego bym się na miejscu Ukraińców najbardziej obawiał. A pańskim zdaniem to jest realne, żeby zdobyli Odessę? No to jest, myślę, że Ukraińcy wiedzą, mają też te wiadomości, które pan ma i no to jest miasto niezwykle trudne do zdobycia. Dokładnie tak, są plaże zaminowane, bo kiedyś, to przypomnę, jeszcze w 2022 roku rozważyliśmy operację desantowo-morską w połączeniu z uderzeniem od Mikołowa na Odessę. Wtedy Ukraińcy zorientowali się, że takie uderzenie może mieć miejsce, zaminowali wszystkie plaże i podejście do plaż w Odessie. I to zmusiło Rosjan do rezygnacji z tego zamiaru, tej operacji desantowo-morskiej, połączonej z uderzeniem Mikołajewa, przepraszam. I wtedy zaczęła się ta operacja, jak można powiedzieć, odrzucania Rosjan za Dniepr. Także wtedy Rosjanom się nie udało, ale moim zdaniem z tego zamiaru strategicznego nie zrezygnowali. Czy to jest realne? Jeżeli zgromadzą odpowiednie siły i zaangażują armię ukraińską na innych kierunkach frontu, nie wykluczałbym tego, że mogą mieć powodzenie. A dobra, wróćmy jeszcze do początku, tego o czym pan generał zaczął, czyli do Kurska. Rozumiem, że Rosjanie odbili część tych terytoriów, ale Ukraińcy nie wycofali się z całego tego terytorium, nadal utrzymują tam swoje jednostki i zajmują część terenu. Jak duża to jest część terenu i co tam się dokładnie dzieje? Znaczy generalnie Rosjanie w wyniku tej operacji odbijania części obwodu kurskiego okrążyli część armii ukraińskiej i zadali Ukraińcom bardzo duże straty. I teraz dlaczego? Proszę mieć świadomość tego, że operacja okrążająca, może inaczej, wyjście z okrążenia jest niezwykle trudnym, taktycznym i operacyjnym przedsięwzięciem. Tam było prowadzone w skali taktycznej. Przeciwnik miał możliwość przestrzeliwania praktycznie tego worka okrążenia na całą głębokość. Więc wycofywanie Ukraińców z tego rejonu, moim zdaniem, zbyt późne. Ta decyzja o wycofaniu była zbyt późna, moim zdaniem, przyczyniła ogromnych strat armii ukraińskiej. Ukraińcy, moim zdaniem, popełnili błąd, walcząc za wszelką cenę pod Sudżą i to spowodowało to, że te siły, które wyszły z okrążenia, wyszły w zasadzie pobite. Bo tak niestety wygląda prowadzenie walki w okrążeniu. Teraz sytuacja jest taka, że oni są w tej chwili na północ od granicy od 3 do 5 kilometrów, trzymają pozycje obronne, ale te pozycje obronne nie są specjalnie przez Rosjan atakowane. Rosjanie monitorują sytuację, ostrzeliwują pozycje ukraińskie. W tej chwili Ukraińcy nie mają możliwości pogłębienia swojej, czy powiedzmy wyjścia w głębiej
region obwodu kurskiego, przy czym moim zdaniem byłoby to nieracjonalne w kontekście strat, jakie Ukraińcy na tym kierunku w wyniku działania swojego ponieśli. Moim zdaniem to był błąd dowódców. Za późno podjęli decyzję o wycofaniu, w związku z tym to okrążenie pochłonęło znaczący potencjał armii ukraińskiej. A jeśli chodzi o ten drugi kawałek terytorium rosyjskiego, gdzie działają Ukraińcy, czyli okręg białgorodzki, o jak dużym terytorium my mówimy i czy oni tam w ogóle zajęli jakąś znaczącą część tego terenu, czy tylko to są takie ataki punktowe? Według informacji stamtąd to zajęli miejscowość Popowka, którą w tej chwili Rosjanie cały czas bombardują. I Rosjanie w zasadzie uniemożliwiają wejście z tej miejscowości w kierunku na północ, w głąb obwodu białgorskiego, bo zniszczyli wszystkie przeprawy na rzece, która tam płynie, i blokują możliwości manewru armii ukraińskiej. Także tutaj bym nie wiązał z tym kierunkiem jakiejś wielkiej nadziei na rozwinięcie powodzenia przez armię ukraińską. Czyli to jest raczej próba, nie wiem, odciągnięcia sił rosyjskich od innych odcinków frontu? Być może tak, jest to pokazanie cały czas, że niezależnie od tego, że się wycofali, przegrali bitwę o Kursk, to jednak nadal są na tym kilku aktywni i zagrożeni będą cały czas i kurskiemu obwodowi, i białgorskiemu obwodowi. A z czego wynika to, że Rosjanie nie idą do przodu? Czy to jest przerwa i przygotowują się, gromadzą siły do dużego ataku? Czy to jest po prostu trudna sytuacja, w której są wojska rosyjskie i które sobie nie radzą? Rosjanie ponieśli duże straty, zresztą obie strony ponoszą w tych walkach duże straty, ale Rosjanie odtwarzali potencjał od ubiegłego roku, od jesieni, swój uderzeniowy, którego nie angażowali na froncie, o czym świadczyło chociażby to, że ta sytuacja na froncie nie była jakąś taką skomplikowaną i nie było dynamicznych działań, tak jakby wszyscy chcieli tą zimę przetrwać w okopach i tak się dzieje teraz. Pytanie jest takie, co może decydować o tym, że Rosjanie, mimo tego, że gromadzą te siły cały czas i moim zdaniem na południu mają duży potencjał do prowadzenia operacji zaczepnej, Rosjanie jej nie rozpoczynają. Czy jeszcze jest to niewystarczający potencjał, żeby uderzyć, czy czekają na sygnał od Putina wtedy, kiedy będzie dla nich politycznie sprzyjająca sytuacja, gdy rozpoczną się na przykład rozmowy lub naciski Trumpa na Rosję, żeby ustąpiła, wtedy Rosja może pokazać Trumpowi, że jeszcze ma potencjał taki, którym chce rozgrywać całą tą sytuację. Z tego, co pan mówi, wynika, że Rosja ma potencjał do wykonania dużych ataków. Ma potencjał, cały czas Chińczycy pomagają, cały czas pomagają im Koreańczycy. Zresztą te haubice, które dostają od Koreańczyków, pion 203 mm, one idą wszystko na południe, tam rejonu Krymu, także wydaje się, że tam na tym kierunku będą Rosjanie kumulować swój wysiłek. Mają dużą pomoc od Chińczyków, mają dużą pomoc od Korei Południowej, mają dużą pomoc od Iranu, sprzęcie, środkach walki. To im, pozwala odbudować ten potencjał, który może być zagrożeniem dla obrony ukraińskiej na południowym kierunku. A jak duże te siły są tam na południu gromadzone i ze strony rosyjskiej i jak dobrze jest ufortyfikowana terytorium ukraińskie? Powiedział pan o plażach, także one są zaminowane, a czy Ukraińcy się przygotowują do tego ataku jeszcze? Potencjał, który jest na południu, to jest między innymi ta nowa utworzona 18. Armia. Tam był wcześniej 22 Korpus Armijny, 18. Armia w składzie co najmniej 2 dywizji, co najmniej 3-4 brygad samodzielnych. To nie wszystko jeszcze, bo tam jeszcze była i 8. Armia. Prawdopodobnie ja oceniam, że w tej chwili Rosjanie mają potencjał ekwiwalentu około 4 dywizji na tym kierunku. To moim zdaniem nie jest wystarczające, żeby przełamać obronę armii ukraińskiej na Zaporożu czy na Dnieprze i pójść aż do Odessy. Ale nie wykluczać należy, że ten potencjał będzie wzmocniony przez kolejne związki taktyczne i operacyjne, które Rosjanie formują w głębi, czego my nie widzimy i o czym się jeszcze nie mówi.
Teraz moim zdaniem obrona ukraińska jest tak dobrze przygotowana, jak była przygotowana obrona rosyjska w 2023 roku w tej operacji zaporowskiej. Ukraińcy świadomi, że tego, że może ta operacja, którą Rosjanie przygotowują, może być albo wyjść na Zaporoże, albo polegać może na sforsowaniu przez armię rosyjską Dniepru i rozbiciu wojsk rosyjskich na wschodnim brzegu, na zachodnim brzegu Dniepru. Ta obrona jest przygotowywana bardzo głęboko użytowana, minowana przez armię ukraińską i tak jak mieli Ukraińcy problemy w czerwcu 2023 roku z tym natarciem w Zaporożu, tak w drugą stronę Rosjanie będą mieli ten sam problem. A pańskim zdaniem, jak jest dzisiaj morale armii ukraińskiej? No bo to na pewno już jest kompletnie inna armia niż ta, która była i w pierwszym roku, i w drugim roku. Były poważne kryzysy. Na ile ta sytuacja polityczna, te zapowiedzi Trumpa, sposób traktowania prezydenta Zełenskiego przez Trumpa, na ile one wpływają na morale i na postawę bojową armii i żołnierzy? Znaczy, moim zdaniem mobilizująco. To mobilizuje żołnierzy ukraińskich i naród ukraiński wokół Żołańskiego. Ta groźba, że będą musieli oddać tereny okupowane, że armia będzie podlegała redukcji, że Żołański będzie musiał ustąpić, to zmobilizowały naród ukraiński i Żołański absolutnie odzyskał jakby swoją pozycję u Ukraińców. Teraz problemem nadal pozostaje oczywiście u Ukraińców problem zasobów ludzkich. Nie poprawiła się sytuacja znacząco, choć te formacje bojowe, które wracają na linię frontu, to one mają między 15 a 20% żołnierzy weteranów. A reszta to jest młody narybek. Ale jak to mówił generał Patton, jak są dobre drożdże, to wyrośnie z tego dobre ciasto. To jest bardzo dobre sformułowanie Pattona, który mówi, że te drożdże, które są tym najlepszym zaczynem, jeżeli są dobre drożdże, to z tych drożdży wyrośnie dobre ciasto. I tak jest w przypadku wieży armii ukraińskiej, że tam, gdzie zostało żołnierzy, weteranów doskonale zaprawionych w boju, 15-20% w tych nowych formacjach, a reszta jest młodych żołnierzy, to ci weterani, te drożdże spowodują to, że z tego wyrośnie dobre ciasto i to wróży armii ukraińskiej. A jeśli chodzi o sprzęt, no wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, różne były etapy, tak? No w tej chwili rozumiem, ta pomoc idzie, aczkolwiek no nie jest zwiększana, ale wiemy, tak naprawdę to wiemy, że nie wiemy, co będzie z pomocą amerykańską, no ale raczej należy przyjmować, że nie będzie jej więcej, a będzie ona malała. Europa podejmuje jakieś ciągle dosyć rachityczne próby, ale jednak próby zwiększenia tej pomocy, próby wprowadzenia mechanizmów, które zachęcają państwa europejskie do wspólnej produkcji broni. Jak pan ocenia dzisiaj potencjał sprzętowy Ukrainy i dzisiaj, i w najbliższych miesiącach? Wydaje się, że ta mała intensywność działań od jesieni ubiegłego roku nie spowodowała zbyt dużych strat w armii ukraińskiej i armia ukraińska nasyciła się sprzętem głównie wojsk lądowych. Bo ten sprzęt był mało efektywnie używany z uwagi na małą intensywność działań zbrojnych, także moim zdaniem armia ukraińska ma wystarczającą ilość sprzętu do prowadzenia działań siłami wojsk lądowych. Problemem nadal pozostaje kwestia obrony powietrznej, ponieważ Rosjanie przez uderzenia swoje dronami, rakietami różnego typu mocno osłabiają potencjał obrony powietrznej Ukrainy, bo on się po prostu zużywa. Tych rakiet zużywają Ukraińcy bardzo dużo. To powoduje to, że potencjał obrony powietrznej maleje i w główny siek Europy i Stanów Zjednoczonych, jeżeli będą się chciały Stany Zjednoczone pomagać, powinien być skupiony na nasyceniu obrony powietrznej armii ukraińskiej odpowiednią ilością środków, żeby oni powinni odzyskać te zdolności, jakie mieli na
przełomie 2023-2024, kiedy ich skuteczność obrony była na poziomie 70-80%. A czego dzisiaj, przyjmiemy założenie, że ta pomoc amerykańska wygaśnie, albo będzie coraz mniejsza. Na ile pan ocenia zdolność Ukrainy jeszcze do obrony, do prowadzenia działań wojennych, do prowadzenia działań obronnych? Przez ile miesięcy Ukraińcy jeszcze będą w stanie, pańskim zdaniem, się bronić? No, biorąc pod uwagę to, że jeszcze będzie ta pomoc płynąca z państw europejskich. Znaczy generalnie Europa już niewiele może pomóc. Europa to, co mogła pomóc, to pomogła, a Europa mało produkuje. Europa sama jest pozbawiona sprzętu. W Europie są formacje puste, bez sprzętu bojowego. Są żołnierze, tak jak i w Polsce, ale nie ma czołgów, nie ma BWP i tak dalej. BWP w ogóle nie ma, dlatego, że my mamy stare BWP, jeszcze tam być może kilkasetek, które się nie nadają na pole walki i bym nie kierował naszych żołnierzy do tych BWP, żeby kazać im walczyć z Rosjanami. A BWP Borsuk w sile 2 batalionów będą za 5 lat. Czyli generalnie pozostaje nam piechota i samochody osobowe albo ciężarowe z gospodarki narodowej. Ale to nie tylko nasz problem, to problem Europy. Teraz Ukraina ma sprzęt i moim zdaniem na razie Ukrainie to wystarczy. Ma amunicję dzięki prezydentowi Czech, według oceny ekspertów. Ta amunicja, którą gwarantowali Czesi, którą dostarczyli Czesi, powinna starczyć armii ukraińskiej przy tym zużyciu, które pamiętamy, dość masowym, do jesieni tego roku. Do jesieni tego roku. Także wydaje się, że potencjał, który dysponuje armia ukraińska, pozwoli im prowadzić działania, skuteczne działania obronne do jesieni bieżącego roku. Czy to znaczy, z tego co pan mówi, wynika, że ta akcja czeska powiodła się i rzeczywiście Czechom udało się wykupić w różnych miejscach świata tę amunicję, bo informacji na ten temat było bardzo niewiele. Panie Igorze, ja bym zapytał tak, a co się Czechom nie udało? Im się wszystko udało. I główny koncern zbrojeniowy, teraz informują media, potroił produkcję zbrojeniową na przestrzeni ostatniego roku, 2024. A co w Polsce? Mamy wielką grupę zbrojeniową, która jest zarządzana patologicznie, która nie jest w stanie nic zrobić, nawet dla polskiej armii. A czeska grupa zbrojeniowa i czeskie firmy, słowackie też prawdopodobnie, spełniły oczekiwania Ukraińców i to, co powiedział prezydent Czech, zostało moim zdaniem zrealizowane za sprawą głównie potencjału, który dysponują Czesi. Mhm. A ile jeszcze, jeśli ta broń ta amunicja dostarczona przez Czechów, tak, skończy się jesienią, jakie są możliwości produkcyjne Europy i na ile pan ocenia, że państwa europejskie, no bo jakaś produkcja trwa, tak, ona nie jest wystarczająca, ile jeszcze Europa jest w stanie dostarczyć amunicji Ja bym się Ukrainie? nie obawiał, że zabraknie amunicji Ukrainie. Czesi produkują amunicję i to potroili, chyba potroili swoją produkcję, jeżeli chodzi o amunicję. Produkuje Bułgaria. W tej chwili Rheinmetall buduje fabryki, które już produkują częściowo amunicję, która trafia do Ukrainy. Także tutaj bym się nie obawiał i mi się wydaje, że te zdolności, które w tej chwili osiąga Europa bez nas, w ciągu roku czasu osiągnie takie zdolności, że nie zabraknie amunicji Ukraińcom. Jak pan wspomniał, bez nas, to uważa pan, że żaden z tych projektów, o których się mówi w ostatnim czasie, on nie ma szans na start i na efektywną produkcję? Za każdym razem, każdy projekt, panie Igorze, który głaszą politycy w ramach propagandy sukcesu, jest niczym innym jak tylko zamachem na kasę polskiego podatnika. Poprzednim zarządów PiS powstała koncepcja Narodowej Rezerwy Amunicji, gdzie jedna z firm zadeklarowała gotowość sprzedaży amunicji dla Polski 155, gdzie jeden nabój kosztował 40 000 złotych, gdzie wtedy na rynku dobra amunicja, dobrej jakości, bułgarska, chodziła za 17 000. Zamach na kasę. Czy teraz jest inaczej? Nie.
myśmy o tym już rozmawiali, między innymi mojego apelu, rozmawiałem z wieloma politykami w nadziei, że oni się zgodzą, żeby w Polsce powołać Narodowy Program Amunicji, który miał polegać na tym, że zbierze się cały potencjał wszystkich polskich spółek zbrojeniowych i państwowych, i prywatnych, dokona się ich integracji, podziału zadań, daje im się pieniądze, żeby osiągali zdolności. Nie zrobiono nic. Nie ma Narodowego Programu Amunicji, tylko jest oczekiwanie, że rząd da do Polskiej Grupy Zbrojeniowej kolejne 2,5 miliarda, choć rząd jeszcze nie rozliczył tej grupy z tych pieniędzy, które do tej pory dostawali. I to jest krew w piach. Nie buduje się, panie Igorze, szanowni państwo, zdolności do budowy amunicji na poziomie państwa. Daje się to rozgrywać politykom, tam gdzie są głównie, bo tam to jest patologia generalnie. Bo marnowanie pieniędzy to już się stało jakby domeną spółek państwowych i ta patologia jest kultywowana przez polityków. Ale to jest godzi w nasze bezpieczeństwo i powinni Polacy zacząć mówić głosem, głośno, bo inni o tym Polacy zacząć mówić, że dość tego rozkradania Skarbu Państwa, dość tych darowizn z naszych pieniędzy tym, którzy nie potrafią nic zrobić. Panie Gorze, ale ja może dramatyzuję. Są firmy prywatne, które słyszałem o kilku inicjatywach. Ale one, tak, panie które Igorze, od państwa pieniędzy nie dostaną, ponieważ ale one są... pewnie oni nie chcą pieniędzy, tylko chcą mieć pewność, że państwo od nich kupi tę amunicję, jeśli ją wyprodukują. Panie Igorze, może pan zna takich polityków, którzy to zagwarantują, bo ja takich nie znam. Nie, chodzi o co innego. Panie Igorze, tu chodzi o to, że elity polityczne nie mają świadomości odpowiedzialności za to, co się dzieje w państwie. I to jest bardzo bolesne. Bo my, podatnicy, z entuzjazmem godzimy się na wielkie wydatki na prawie 5% PKB, ale ten procent PKB jest rozdzierany przez drapieżną patologię, która jest rozdawana i rzucana w krew w piach. I nikt tych ludzi, którzy to robią, nie rozlicza. Dlaczego, pytam się? Dlaczego nie ma na poziomie państwa strategii? Dlaczego nie ma Narodowego Programu Amunicji? Dlaczego tego borsuka, który jest w umowie na 111 sztuk, nie jak to mówi się, rozdać do produkcji w spółkach zbrojeniowych, rozkooperować i pomnożyć produkcję 3-5 razy? Nie ma pomysłu w tym państwie? Nie, to nie chodzi o pomysł. Tylko że trzeba by wtedy dać pieniądze do spółek Skarbu Państwa, pieniądze do spółek prywatnych, które są inaczej zarządzane. Tam nie ma, panie Igorze, tylu członków zarządów, tylu członków rad nadzorczych i tylu związków zawodowych, które trzeba wykarmić. Polska armia, polski podatnik karmi kogo? Dziś setki urzędników rad nadzorczych, zarządów spółek i związków zawodowych. To oni zjadają ten potencjał, na który można by armię wystawić. A w prywatnych spółkach tego nie ma. No ale to patologia jest straszna w obliczu wojny, która nam grozi. O tej patologii trzeba mówić i o tym powinni mówić wszyscy Polacy. Dość tego. Ja to mówię głośno, wiem, że to się komuś wszystkim nie podoba, ale panie Igorze, a co ja mam do stracenia? Panie generale, wróćmy na Ukrainę. I jakbyś do Ukrainy czy na Ukrainę, moim zdaniem obie formy są dopuszczalne i poprawne. Jak pan spojrzał na historię tej wojny, to już 3 lata. No. Znamy wojny, które trwały dłużej. No, Polska była jej ofiarą i przedmiotem. Czy pańskim zdaniem, jak pan popatrzy na kolejne etapy tej wojny, tak? Jakby pan nazwał ten etap, w którym jesteśmy? Czy to rzeczywiście jest blisko pokoju? Czy pan jeszcze widzi możliwość, tak zakładając, że nie będzie pokoju w najbliższym czasie, bo
moim zdaniem nic się na to nie zanosi, żeby w ciągu najbliższych tygodni coś się wydarzyło. Pokój 24 godziny Donalda Trumpa jakoś nie zaistniał i nie widać powodów, dla którego miałby zaistnieć, ale może się mylę. Jak ta może się rozwinąć, jeśli nie dojdzie do zawieszenia broni? Czy to tak naprawdę czeka Ukrainę cały czas walka na jednej linii frontu, która będzie bardzo mozolna, tak jak teraz, czy któraś ze stron ma potencjał do tego, żeby w pewnym momencie dokonać jakiegoś zwrotu? Czy Ukraina też budując swoje zdolności produkcyjne, tak? No już słynne są ich te dziesiątki, Oczywiście, czy nie wiadomo ile tych setek fabryczek i fabryk, dronów i innych sprzętów, o których jeszcze o wielu pewnie nie wiemy. Czy tam jest potencjał do tego, żeby w jakimś dłuższej perspektywie dokonać jakichś poważnych akcji? Zaczepił pan sprawę przemysłu ukraińskiego. Panie Igorze, Ukraińcy pokazują, jak można w krótkim czasie rozwinąć technologie militarne takie, które podnoszą absolutnie zdolność bojową armii ukraińskiej. Oni nie mają procedur, nie mają urzędników tysięcy, dziesiątek i tak dalej. Oni działają sprawnie, szybko i są decyzyjni. Ja bym powiedział, że bierzmy my Polacy z tego przykład, ale u nas nie ma takich, którzy by taki przykład wzięli z Ukraińców. Szkoda. Natomiast przyszłość. Wydaje się, że w tej chwili obie strony, a głównie Rosjanie czekają na ruchy Trumpa. No bo na razie póki co przez ten czas, co on jest prezydentem, nie wyartykułował strategii, która mogłaby sprognozować, co się może wydarzyć. Odgraża się Putinowi, raz się na niego gniewa, raz go chwali. Jego wysłannicy jeżdżą do Moskwy, chwalą Putina. No są to zaskakujące rzeczy, które nie powinny mieć nigdy miejsca w dyplomacji. No ale mają. Można było, znając Trumpa, być na to przygotowany. Natomiast moim zdaniem Putin czeka na jakieś ruchy Trumpa, które mogą zmierzać tylko do tego, żeby Putina do czegokolwiek zmusić. Choć Trump obawia się tutaj reakcji Chin, ponieważ moim zdaniem to tylko Chiny i Stany Zjednoczone mogą doprowadzić do zawieszenia broni. I ta wojna wiecznie trwać nie może, bo ta wojna, proszę zauważyć, absorbuje uwagę wszystkich, pochłania ogromne potencjały, europejskie i azjatyckie też przecież, i zakłóca funkcjonowanie tego porządku światowego. I ten chaos, który w tym porządku światowym funkcjonuje w tej chwili, on musi kiedyś się skończyć z uwagi na to, że i Chińczycy, i Amerykanie, wszyscy inni chcą się normalnie rozwijać i chcą żyć w pokoju, powiedzmy w ten sposób. Natomiast moim zdaniem kwestią kluczową jest, co będzie przedmiotem strategii Trumpa. Bo na razie ja nie widzę nic takiego, co mogłoby pokazać, co on zamierza osiągnąć. Na razie mówi wyraźnie, daje sygnały Putin, ziemi zdobytej nie oddam, macie wymienić prezydenta i macie zredukować armię. A z kolei my nie wiemy, co zamierza Trump, poza tym, że w tej chwili cła nakłada, szaleje cłami, a nadal my nie wiemy, co dalej z tą wojną, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Zagadka. Czego dzisiaj Ukraińcy najbardziej potrzebują? Jakiego typu wsparcia? Przy tej okazji ja przypomnę, że ciągle zbieramy na ten samochód. Tam jeszcze brakuje kilku tysięcy dla samochodu, dla brygady, która walczy pod Charkowem. Jeśli Państwo możecie dołożyć się jeszcze do tej zrzutki, to bardzo namawiam. Link znajdziecie pod nagraniem. Poza tym, że potrzebują na pewno tych samochodów, bo one spełniają ogromnie ważną rolę w walce i najczęściej są dostarczane w dużej mierze przez wolontariuszy i ukraińskich, i polskich z wielu innych krajów. I ta pomoc ciągle idzie i warto, żeby szła, dlatego namawiam Państwa do wsparcia, do zakończenia tej zbiórki.
jakiego jeszcze sprzętu, jakiej pomocy Ukraińcy najbardziej potrzebują? Obrony powietrznej. To jest najbardziej dokuczliwa kwestia, która wynika z tego, że Rosjanie uderzają cały czas w infrastrukturę tą krytyczną, energetyczną, mieszkalną, zabijają ludzi i to najbardziej w tej chwili doskwiera Ukraińcom, bo na froncie sobie żołnierze radzą. Natomiast obrona musi być skuteczna, w związku z tym trzeba zwiększyć potencjał, który Ukraińcy w tej chwili mają na poziomie 40%, to za mało. Dlatego też trzeba dać im dużo systemów rakietowych różnego zasięgu, tak żeby osiągnęli poziom, o którym mówiłem wcześniej, sięgający 80%. To im pozwoli skuteczniej zwalczać i bronić się przed tymi uderzeniami rosyjskimi. Podsumowując, czego pan by się spodziewał w najbliższych tygodniach? Czy ten atak na południu, atak na Odessę, on może nastąpić szybko, pańskim zdaniem? Nie ma takich symptomów jeszcze, z uwagi na to, że twierdzę, że to zgrupowanie, które tam na południu jest jeszcze za słabe do tego, żeby przeprowadzić taką operację daleko, o takim dużym zasięgu, pod Odessę, czy gdzieś pod Dnipro na przykład. W związku z tym uważam, że Rosjanie gromadzą siły i w ciągu najbliższych tygodni sytuacja na froncie może tylko ulec zmianie, że Rosjanie mogą chcieć uderzać, prowadzić jakieś działania, ale nie w skali operacyjnej, raczej w skali taktycznej, tak do poziomu pułku, brygady. Ale główne siły mają, te nowe, świeże mają na południu. I na razie póki co one są za słabe, żeby przeprowadzić tę wielką operację. Bardzo, bardzo panu dziękuję, panie generale. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Ja za chwilę udaję się do portu, żeby spotkać się z absolwentami Szkoły Przywództwa, którzy przypłynęli na Zawisie Czarnym, po którym wcześniej pływał pan Waldemar Skrzypczak, kiedy jeszcze nie był generałem. Zachęcam państwa do aplikowania do Szkoły Przywództwa. Za chwilę od poniedziałku ruszy rekrutacja, ale już możecie w tej chwili zostawiać swoje adresy na stronie www.szkolaprzywództwa.pl. Zachęcam, zajrzyjcie, tam są fantastyczni wykładowcy. Dużo mówimy również o bezpieczeństwie, o zarządzaniu, o przywództwie. Wejdźcie na tą stronę i sami zobaczcie. No i namawiam do wspierania Ukrainy. Trwa cały czas zrzutka na ten samochód. Tam też jest link w opisie. Bardzo dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.